Siemano, Bartek z tej strony, kanał Coffee Doctor, witam, słuchajcie, witam. Fajny ekspres dzisiaj, słuchajcie, trochę taka seria jak Basz tak masz mi się wydaje na początek, bo wygląda z zewnątrz jako tako, zobaczcie. No ale to nie jest takie jako tako, słuchajcie, bo zajrzałem do środka, ekspres został przywieziony na usterkę pod tytułem strasznie wolno leci kawa, zaraz będziemy ten temat badać, słuchajcie. No ale zobaczcie. Ekspres dostarczony do serwisu. Ja wiem, będziecie mówić, że narzekam, no ale to podejrzewam, niestety, że jest nie do domycia. No. To są zaległości wiekowe. No tutaj ta kawa, zaraz ją zobaczycie. Ja wiem, białe ekspresy, słuchajcie, to jest bardzo zły pomysł. Jeśli nie macie ochoty dbać o nie bardzo, to wypadło ze środka, to nie kupujcie sobie białych ekspresów. No, będzie wyglądało tak cudownie, jak wygląda. Zanim jeszcze włączymy, ja już nalałem wody. No tutaj to powiedzmy, że jest standard średnia krajowa. Tędy się wlewa wodę. Chociaż ja zawsze to wyciągam, ale to ja. Tutaj jest podobny syf, spójrzcie. Słuchajcie, to wszystko wpływa, no jeżeli tak jest na zewnątrz, no niestety zaparzacz jest zablokowany, spróbujmy go, słuchajcie, odblokować. No brudny jest ten ekspres po prostu, nie ma jakiejś wielkiej tragedii, bo jest biały, słuchajcie, na ciemnych ekspresach w większości przypadków tego nie widać. Co tutaj widzimy, przesunę, wiem, nie podoba wam się to okienko, myślę nad tym, na razie jest jak jest, słuchajcie. Odpalmy go, o ile on się włączy w ogóle, zobaczmy jak chodzi. Żeby go odpalić, musimy oszukać, że ma wodę, no to chodzi całkiem nieźle, słuchajcie, ja go od razu wyłączam. Czy tu w ogóle coś się wyświetli na tym wyświetlaczu? Co za... winda zatarta, dobrze. Czy on zaparkował? Tak. Chcę zobaczyć, jak wygląda zaparzacz, uważając na tą nieszczęsną wodę. No dawno tu, słuchajcie, nikt nie zaglądał. Dawno. Zaparzacz nad wyraz lekko chodzi, słuchajcie. Ciekaw jestem, który to jest rocznik. Jak się szybko przekonać? Zanim go odpalimy, sprawdźmy na szybko, słuchajcie. Torx T, nie pamiętam ile. Security, pamiętajcie, tu jest kręt z dziurką. Jakiś koszyczek na śrubki, wszystko jedno jaki. Kręcimy, słuchajcie. Chcę wam na tym filmie też pokazać. Może taka seria nawet będzie teraz. Jak zadbać o ten ekspres na co dzień? Proste czynności. No przy okazji naprawy oczywiście, bo tym się tu zajmujemy na tym kanale. Trochę oddalę, żebyście widzieli też co ja robię. Wiadomo, to widzieliście już milion razy, słuchajcie. Więc działamy jak najszybciej potrafię. Może jakbym go sobie trochę podniósł do góry. Już nie będę tutaj kręcił, to wykręcę te dwa kręty, które się tu schowały. Jeden. Drugi. Made in Romania. Ekspresy bodajże DeLonghi w tej chwili i bodajże Philips Seiko też są produkowane w Rumunii, ale mogę się, słuchajcie, mylić, nie pamiętam. Zresztą nie ma to dla mnie jakiegoś większego znaczenia. Zdejmijmy to, co możemy zdjąć. Prosta konstrukcja, wiecie, to jest który? Magnifica S pewnie, tak? Tak, Magnifica S, fajny ekspres. No ciekawe, gdzie on stoi, bo zobaczcie jaki tu jest kurz. No i właśnie rocznik. Rocznik jest, proszę Państwa, 2020. No to powiem szczerze, to jest data produkcji. Zakładamy, że ma około 3 lat. No grubo tutaj się pobrudziło. Grubo ta tacka wygląda. Środek, jeszcze zerknijmy. No brudno jest, słuchajcie, wszędzie jest kawa. Nie jest to może rekordzista, ale sami widzicie, wkładamy wodę, niech się odpali. No i problem tradycyjny, słuchajcie, zwracam na to waszą uwagę bardzo często, kawa leci ciurkiem. Poza tym, że ten ekspres chodzi tragicznie, wymaga kompletnego przeglądu, czyszczenia windy, ale zaraz zobaczycie, o co chodzi. Niech on się tylko odpali, niech on się przepłucze, jakaś filiżanka, większa, mniejsza, cokolwiek, może być pojemnik. Ja wam pokażę, jak brak czytania instrukcji
czego większość osób nie robi, a naprawdę, słuchajcie, warto. Powoduje, że oddajecie ekspres do serwisu. Ten akurat dobrze, że trafił do serwisu. Bo co? No bo widzieliście. I słyszycie, jak chodzi. Tu się woda leje dobrze. Wszystko jest ok, słuchajcie. Ale dosypmy od razu kawy, bo kawy to tutaj nie ma. No, ja nawet jakaś jest. To niech zostanie. Dosypiemy trochę więcej, żeby było. Żeby nie skończyło się na jednej. No i parzymy kawę. Mam tu jakąś Jezu, jak chodzi, rzęzi. To wszystko, co w tej tacce zostaje, tu prawdopodobnie zostawały resztki wody, wysychały tej z kawą, tych popłuczyn. To wszystko, pamiętajcie, idzie do góry. Woda paruje. No i parowanie idzie do góry, no siłą rzeczy, fizyka, tak? Więc jeśli idzie do góry, to idzie do ekspresu. Wyrzucajcie wodę, wylewajcie wodę z tej tacki. Najlepiej jest co wieczór, na noc, chociaż wylać, opłukać tą tackę. Trzeba to robić, zwłaszcza w ekspresach, gdzie nie macie dostępu do środka, bo tu macie, no. Pamiętajcie, zaraz przejdę do tego, co należy zrobić w takim ekspresie. Nie wiem, raz w tygodniu moim zdaniem. Powiedzmy, zaraz do tego dojdziemy, ale teraz moc na maksa i kawa. To światło za bardzo nie odbijało. I czekamy. To jest jakaś moja kawa serwisowa. O tym już nie raz mówiłem na kanale, ale cały czas trafiają w ten sposób ekspresy do mnie. Zobaczymy. Usterka, przypominam, zgłoszona przez klienta. Kawa leci po kropelce. No widać, że coś jest nie tak, że to za wolno. Tu i tak idzie nieźle. Ale on się męczy, słychać, że pompa przycichła. No zdecydowanie za wolno, to kawa się przeparza w tej chwili. No i jak, macie już pomysł, dlaczego? No, napiszcie teraz, nie oglądając dalej. Kto ma pomysł? Dlaczego to tak się dzieje? Dlaczego to tak wolno się parzy? Komentarze wasze. To jest... Jeśli oglądacie moje filmy, to już na pewno wiecie. A już wam pokazuję. Ech, masakra. Już wam pokazuję. Tak wyglądają fusy. Czekajcie. Muszę je jakoś wydobyć. O. Tak wyglądają fusy. Teraz wam zbliżę. Ach, jakie gorące. Tu i tak się ta kawa zaparzyła, bo już dosypałem mojej. No widać. To jest pył praktycznie, słuchajcie, próbuję wyostrzyć. To jest pył. I co tu jest? Nie tak? Ano. Ktoś wyszedł z założenia, nie czytając oczywiście instrukcji lub czytając jakieś nie do końca sprawdzone porady w internetach. Patrzcie, co czytacie, bo doradców typu, ja już widziałem na YouTubach, żeby odkamieniać ekspresy octem, żeby je smarować masłem. Spotkałem się z odkamienianiem ekspresów domestosem. No słuchajcie, ile ludzi, tyle pomysłów. Po prostu sodą oczyszczoną, która zakitowała cały ekspres. Po coś te odkamieniacze są? Ja wiem, że one są drogie, ale no... Domestos, naprawdę. Teraz tak, żeby nie pozalewać, bo chcę wam pokazać, skąd się w ogóle tu bierze tyle tej kawy. Zobaczcie, przed chwilą wysypałem, już z powrotem jest jej tu pełno. Prosta rzecz. To pokrętło nie służy do tego, żeby je z automatu od razu skręcić, tak jak widzicie, jest na minimum. W tej chwili kawa mieli się w pył, w zależności od rodzaju ziaren, słuchajcie. Ta kawa się zmieli w taki pył, że się nie przeciśnie woda, albo w taki pył, że się przeciśnie, ale będzie niesmaczna, będzie przeparzona, no będzie niedobra. I teraz tak, rozkręcamy na większe, więc można podczas niedziałania młynka, tu w ogóle chyba jakiś aromat był jeszcze sypany, bo dziwnie pachnie. I teraz tak, jeszcze ta jedna zmielona idzie w kanalizację, bo to jeszcze będzie zmiksowana z tą zmieloną poprzednio. Przemielmy. Teraz na mieli tej kawy zdecydowanie więcej. Pamiętajcie, że on się do ilości namielonej kawy dostosowuje. Każde DeLonghi ma ten system i także się zapiął, to dobrze. To pokrętło jest do tego, żeby się bawić. To pokrętło jest do ustawiania sobie pod konkretne ziarna, ale nie w skrajne pozycje. To trzeba robić stopniowo, słuchajcie. Już jest lepiej, widzicie? I od razu ta kawa inaczej wygląda. Nie wiem, czy tutaj ile jej się zaparzy, bo trochę mi poszło przodem do wiadereczka. Ona od razu lepiej się parzy. Taka powoli parząca się kawa będzie strasznie kwaśna. Jest film o regulacji. Macie go, dam go wam w opisie filmu. Poczytajcie sobie, poglądajcie sobie o tym. W instrukcji ekspresu też o tej regulacji jest parę słów napisane. No widać chyba różnicę.
Ja zaraz zrobię tutaj prosty test. Tylko żeby zrobić ten test, to słuchajcie, wykręcę tą kratkę tutaj, tą, w której kawa ma się rozsypywać. Zaraz wam pokażę w ogóle, jak ta kratka wygląda. No, słuchajcie, niewiedza, a potem jest zła opinia o ekspresie. Ja tu absolutnie nie chcę w tym filmie ani chwalić jakiegoś producenta, ani ganić, bo to nie o to w tym filmie chodzi. Tylko chodzi o to, że no wiecie, pokręcicie wszystko w ekspresie i potem jest gadanie, że z tego, ja bardzo często to spotkam, a z DeLonghi to kawa niedobra, a z Philipsa to kawa niedobra, a z tego to niedobra, a z Jury piłem to niedobra. Zgadza się, słuchajcie, wszystko się zgadza. Tylko pytanie, jak ten ekspres był ustawiony, jakie ziarna były wsypane. To nie można tak ogólnikowo mówić. Widzicie w ogóle, jak to wygląda, nie wiem, co tu się działo, ale zobaczcie, to jest w jakimś pyle wszystko, no tak, jeszcze nie ta kamera, pyk, zobaczcie, to jest wszystko w jakimś pyle. Zaraz wam wyostrzę. Tu kamera tego nie oddaje, to jest o. Widzicie? Tak samo wygląda. Młynek nie będę teraz przechylał, chociaż może troszkę, żeby nie rozlać tej wody i żeby mnie prąd nie zabił. Tak samo wygląda, słuchajcie, wszystko tutaj w młynku jest też w takim pyle. No i teraz co? Zróbmy mój tradycyjny już test, bo odkąd jest mocna dzida, to testujemy tą mocną dzidę, jak ona się parzy. No i jedziemy, wymielimy jeszcze jedną kawę, mam nadzieję, że mi wody wystarczy. Wsypiemy trochę dzidy, poprawa. Wsypiemy trochę dzidy, słuchajcie. Będę wam nagrywał takie wrzutki. No to są ciekawe rzeczy. Może warto o tym mówić. Jedną nadal wymielamy. Chyba była mielona kawa w kawie. W korycie tym, spuście kawy mielonej, to jest tylko pełno pleśni. No ale to co mówię, woda idzie do góry, odparowuje do góry. Działa. Tą zatrzymamy, bo to będzie jeszcze kawa z resztkami tej mojej serwisowej. Dociągnął, już się podregulował trochę na podstawie obrotów silnika, przypominam, on to robi. Każdy DeLonghi ma na wale napędowym, nazwijmy to, czujnik Halla, mierzy on obroty silnika i w ten sposób sprawdza, biorąc pod uwagę górną i dolną krańcówkę, zwłaszcza górną, sprawdza sobie grubość namielonej kawy i reguluje to czas mielenia młynka. No to sprawdźmy, jak ta dzida. Krótko mielił teraz. Wydaje mi się nawet, że zbyt krótko, ale mogę się mylić. Zobaczymy, jak wyglądają fusy. Docisnął. Teraz wydaje mi się, że jest za grubo, bo słabo ta kawa wygląda. Znaczy nie wygląda źle, ale spodziewałbym się czegoś więcej z mocnej dzidy. Tak, dosyć słabo to wygląda, tym bardziej jeśli oglądaliście poprzednie filmy, tej kremy jest zdecydowanie mało. Tutaj może być wszystko też rozregulowane. Tak, ten cake wyszedł zdecydowanie za cienki, nawet nie będę wam pokazywał. Może troszeczkę podkręcimy klimat podczas pracy. No to mam wrażenie, jakby się tu ziarenka do środka wsypywały. Czy tu coś było grzebane? Tego nie wiem, ale zaraz się dowiem, słuchajcie. Dosypiemy trochę dzidy, zaraz mi zabraknie wody. Wiem, zaraz będziecie pisać, że marnuję tą dzidę jedną tą. Chyba już zabrakło wody. Jeszcze nie, jeszcze jedną zrobi. No to spróbujmy. Przede wszystkim, jak jest tak drobno zmielona kawa, czy zbyt grubo z kolei w drugą stronę kręcąc skrajną pozycję, ten ekspres się totalnie rozreguluje. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, za każdym razem jak ja mielę na tym ekspresie, on ma inny czas mielenia. On się podregulowuje do ostatniej kawy. I tak jak mówię, to dotyczy wszystkich ekspresów DeLonghi, nie tylko tego. Wszystkich automatów DeLonghi. No, tu już będzie lepiej od razu widać. Widzicie, że ta stróżka jedna i druga jest zupełnie inna, taka powolna. Stop. No i tu już widać różnicę, słuchajcie. I tak się reguluje młynek. Tak się reguluje młynek, nie kręcąc na skrajne pozycje, tylko doświadczalnie. Tak samo się reguluje, słuchajcie, młynki w gastronomii. Waga, stoper, w telefonie teraz każdy ma stoper i dopasowujemy te czasy mielenia. No i widzicie sami, no spójrzcie. Od razu ta kawa
Zaczyna wyglądać. Próbuję wyostrzyć na tą kremę. Nie wiem, czy mi się to uda. Teraz jest na ekspresie. O. No widać różnicę, prawda? Tak się to robi. Nie da się tego robić inaczej. I pamiętajcie o tym, bo ja bardzo często spotykam w skrajnych pozycjach te ustawienia. No i teraz na finał, ponieważ jest o tym mowa też w temacie, w tytule, w opisie filmu. Jak o ten ekspres dbać? Słuchajcie, wyłączcie sobie ten ekspres przede wszystkim z przycisku, żeby się zaparkował. Czekamy. W tym przypadku to on już wymaga serwisu, ale no tu to są rzeczy oczywiste, tak? Mycie tacek, mycie pojemnika na fusy. Próbuję wam tu pokazać, jak te kejki wyglądają. Widzicie, zaczęły się już ładnie układać. To jest ostatni. On już wygląda, on się jeszcze wysteruje. No mycie, no tu widzieliście. Jakby chyba nie trzeba nic dodawać, prawda? Ja zaraz spróbuję, nie wiem, czy to jest do odratowania, ale zaraz zrobię pauzę. Spróbuję to domyć, to wam sprzedam patent, ale zobaczymy, czy to się domyje. Być może, że trzeba będzie poczekać do jutra. Środek, słuchajcie, tu powinna być ociekaczka taka czerwona. Zaraz wam pokażę, jak tylko znajdę. Dziś miałem te ociekaczki, gdzieś tu leżały. No nie mam w tej chwili. Czerwone takie naczynko, nie gubcie go, bo to o to chodzi, że jak wymujecie tackę, sami widzicie. To tutaj jeszcze trochę wody skapuje, o. Widać, jak kapie. Będzie wam się lało na blat, ona jest właśnie po to, żeby te parę kropel, które zawsze po zaparzeniu kawy kapnie, skapnęło do tej ociekaczki czerwonej, takiej malutkiej. To wiadomo, to jest standard, trzeba to myć. Na bieżąco, zwłaszcza jeśli jest, słuchajcie, białe. Zbiornik wody też, jak sobie odkamieniacie, przypominam, zalecam w ciepłej wodzie, w mocno ciepłej, nie gorącej, nie wrzątku, odkamieniać. Jak sobie odkamieniacie, nalewacie sobie dotąd, powiedzmy, odkamieniacza, wrzućcie sobie to do środka. To wam wejdzie, nie we wszystkich modelach, nigdy nie pamiętam jak oczywiście, ale to wam tu wejdzie, zobaczcie, o. Jak zalewacie odkamieniaczem, przy okazji wam się to wyczyści. To jest taki prosty tip. To jest pierwsza rzecz. Zaparzacz raz w tygodniu. Wsadźcie go pod kran, pod ciepłą wodę, nie pod gorącą. Opłuczcie, wciśnijcie sobie tu opłuczcie, wyciśnijcie, tu wyczyście. Zobaczcie, to wszystko pracuje, to wszystko trze. I taka rzecz, której nie ma w instrukcji, odkręćcie sobie to sitko. Raz na sitko akurat, raz na miesiąc, raz na 3 miesiące. No jak wam się chce, słuchajcie, tutaj żadnej wielkiej filozofii nie trzeba tylko wziąć dobry śrubokręt. To jest ta filozofia, jaka jedyna jest potrzebna. Wiecie, no to chyba umie zrobić każdy, tak? A ja wam zaraz pokażę, dlaczego warto to robić. Już nie będę tutaj pokazywał takich rzeczy jak rozkręcanie zaparzacza, bo to już trzeba troszeczkę bardziej nie bać się, umieć trochę kręcić, można parę rzeczy zgubić, więc dzisiaj robimy taki film o najprostszych rzeczach, jakie możecie zrobić. No widać, że ten zaparzacz wymaga mycia, no chyba to wszystko wam idzie do filiżanki. Prawda? To powinno być takie. Jest takie. Cała filozofia. Jedna gwiazdkowa śrubka. Tak samo to też trzeba wymyć. Ja to zaraz zrobię. Zaraz wam to wszystko pokażę. Spróbuję dopracować tą tackę. I tak samo tu, zobaczcie. Można tu wjechać odkurzaczem. Można tu, tylko bez przesady, nie po śrubie. Popsikać trochę jakimś płynem. Przetrzeć to ścierą, szczoteczką. No słuchajcie, to nie ma innej drogi. To są podstawowe narzędzia pracy w serwisie. Jedziecie tu i jedziecie szczotą. No słuchajcie, serwis za to bierze pieniądze. Możecie to sobie robić sami. Im bardziej będziecie o to dbać, tym dłużej wam ten ekspres będzie działał. No to tyle w temacie. To samo tu. Tu wszędzie możecie bez strachu popsikać. Oczywiście róbcie to z głową, bo... Słuchajcie, miałem ostatnio klienta, który w Siemensie Q6 postanowił, wyjął zaparzacz, poszedł na dwór i szlauchem ogrodowym wymył sobie środek ekspresu. No nie włącza się, słuchajcie. Nie wiem czemu. No, trzeba też z głową to robić. To nie można też, wiecie, takie pomysły wariackie wpadać, no bo to jest w środku elektronika. Jak zresztą widać, zaraz wam pokażę. I wystarczy takich parę ruchów. Jak będziecie to robić na bieżąco, nie będziecie robić zaległości jakichś, to będzie to czyste po prostu. No, zobaczcie, takie pierwsze przetarcie. Tu wiadomo, już są ślady, które zastygły. I to jest wszystko, słuchajcie. I zakładacie to sitko z powrotem, zaraz do tego wrócimy. Przecieracie oczywiście ekspres z zewnątrz. Tu możecie sobie też, o, w ten sposób, czy szczelinówką, czy zwykłym. Oczywiście nie waląc gdzieś tam tym odkurzaczem z całej siły, ale wybrać to wszystko. Przejechać tutaj, wjechać, oczywiście wyłączcie go z prądu, nie tak jak ja. Wjechać tu ręką. Macie wstępne czyszczenie z głowy. Jak macie jakiś kompresor, to nie za blisko, ale warto sobie tu popsikać. Tylko nie przystawiajcie blisko i nie na pełnym ogniu,
No bo coś może się stać, tu co prawda niewiele. Przedmuchajcie to sobie, wydmuchajcie tą kawę z tego ekspresu. Tu cała reszta już, no to już należy do serwisu. Tu jest prąd, tu jest ciśnienie, tu jest woda, tu jest silnik. Tutaj już wiecie, to, że tu jest kurz, to w niczym nie przeszkadza. Ale wszystko to, co z tej cudownej tacki, którą gdzieś położyłem, idzie wam do ekspresu. Pijecie to i to niestety skraca żywotność maszyny. Przykładem jest DeLonghi, ale to się tyczy wszystkich ekspresów, a już zwłaszcza ekspresów typu Jura, typu Krups, w których nie macie dostępu do aparatu zaparzającego. Nie macie tam w ogóle dostępu, to jest wszystko zamknięte, trzeba rozbierać ekspres, żeby się tam dostać. Słuchajcie, idę to umyć. Tego na razie nie, bo ten ekspres będzie trzeba odkamienić. Spróbuję tą tackę wymoczyć, zobaczymy czy mi się uda, albo chociaż do jakiego stopnia mi się uda, to wam dam trik jak to czyścić. Także robimy pauzę, ja zaraz wracam. Jestem, słuchajcie. Powiem wam tak, nie było mnie 10 minut. 10 minut, narzędzie to, plus mniejsze szczoteczki. Zacznijmy od zaparzacza, zobaczcie. Zobaczcie, można? O to chodzi. Mnie to zajęło 10 minut, bo podstawą, słuchajcie, to jest niedoprowadzenie do takiego zapyzienia tej tacki. Ale da się, zaraz wam powiem jak. Będziecie mieli trik ode mnie na takie tacki. No zaparzacz, widzicie, domyty, czyściutki, siteczko. To było dosłownie, zapsikałem to odtłuszczaczem, to może być płyn do szyb. Odtłuszczacz Meglio. Wielokrotnie pytacie, wielokrotnie wam mówiłem, Meglio, żółty odtłuszczacz, można go kupić wszędzie, słuchajcie. To żadna reklama, po prostu tego używam, często mnie o to pytacie, proszę uprzejmie. Zaparzacz chodzi, czyściutki. No aż miło popatrzeć, prawda? A to, na to jest trik. No to do tego już trzeba specjalistyczną chemię, zaraz się dowiecie. Zobaczcie, to jest z grubsza umyte według mnie. No to było proste, to jest stal. Łatwo to było wyczyścić. Jeszcze tutaj nie przetarłem, słuchajcie. Tu jeszcze potrzeba trochę pracy. Ale to było 10 minut. Ja normalnie bym to zostawił na noc. No jest różnica, powiedzcie. Są jeszcze, wiecie, tu się nie doczyściło, tu jeszcze jest żółtawo. No to już nigdy nie będzie idealnie, słuchajcie, białe. Tu trzeba popracować. Ale chyba widać różnicę, nie? 10 minut, słuchajcie. Podstawa, narzędzia dostępne wszędzie. Mówię o szczoteczkach, nie patrzcie na dziobaki. To jest podstawa do czyszczenia. Niestety można wrzucić, nie wiem czy akurat to można wrzucić do zmywarki. Pewnie można. Trzeba by sobie poczytać w instrukcji, zawsze macie to zaznaczone. Ale jest coś takiego, słuchajcie, jak kafiza. Natomiast to jest proszek do czyszczenia ekspresów gastronomicznych. Tak każda kawiarnia czyści ekspres, przynajmniej powinna, jak zakończy pracę na koniec dnia. Ale kafiza tak naprawdę to też macie tabletki czyszczące do ekspresu. Akurat DeLonghi nie korzysta z tabletek czyszczących, ten model przynajmniej, ale możecie kupić tabletki czyszczące do jakiegokolwiek innego. To są tego typu tableteczki. Takie inne to są uniwersalne. Rozpuszczacie to plus trochę odkamieniacza. Nie wiem, kieliszek, zależy jaki odkamieniacz macie. To jest 1-2 takie tabletki w gorącej wodzie, nie w wrzątku. I ja to dokładnie zrobiłem. Nasypałem do pojemnika trochę tego proszku, trochę odkamieniacza, zalałem to gorącą wodą, wlałem tu, poczekałem 5 minut i to schodzi jak złoto, słuchajcie, widzicie. Widzieliście jak wygląda? No wiadomo, ja to robiłem teraz na szybko, na potrzeby nagrania. To się dopieści, że będzie jeszcze czystsze. Jeszcze trzeba to zalać, zostawić na dłużej. Ja to zostawiłem dosłownie na 2 minuty czy 3. To najlepiej jest na noc zostawić, aż sobie wystygnie, przeżre się. Da się. Da się, słuchajcie. I to jest wszystko tak naprawdę. Jak będziecie dbać o te tacki na bieżąco, to nie będziecie mieli takich problemów, że trzeba będzie używać jakichś specjalistycznych środków. No bo nie będziecie mieli takiej potrzeby. Po prostu, słuchajcie. I tu jeszcze dla odważniejszych, jeśli wam ta winda tak głośno chodzi, bałagan się tu zrobił, ja używam CX80 Silicon Spray. Spray do plastików i gumy. Dobrze, żeby on był nietrujący, ten jest do sporadycznego kontaktu z żywnością, on tu ma jakiś certyfikat. Nie musi to być smar spożywczy, ponieważ będziemy grzebać tylko na tej śrubie windy. Bez demontażu tego, bo to by należało i ja to będę robił przy przeglądzie, zdemontować sanki zaparzacza. Bierzecie sobie taki smar, możecie też palcem wazeliną i widzicie tą śrubę tam. I troszeczkę na tą śrubę z góry. I ona wystaje też tu na dole, jak widać. Może podświetlę, to zobaczycie. No, widać ją tu na dole, pod sankami. I trochę tu. Zaparzacz jeżdżąc sam rozprowadzi ten smar, co za chwilę usłyszycie. Słyszeliście jak on chodził?
Teraz usłyszycie, jak chodzi po tym czyszczeniu. Tylko przyniosę wody, zaraz wracam. Mamy, słuchajcie, wodę. Mamy w miarę wyczyszczoną tackę. No aż miło się pracuje. I słuchajcie, u nas w serwisie, jeśli przywieziecie ekspres do naprawy, który najpierw trzeba umyć przed naprawą, tak jak ten, no bo ja nie będę, słuchajcie, pracował w obrzydzeniu. Sorry, tak mam. To będzie trzeba za to dopłacić, bo mycie ekspresu, czyszczenie ekspresu jest w cenie, ale po naprawie. Natomiast jeśli ekspres do naprawy trzeba umyć, żeby cokolwiek robić, no to sorry, słuchajcie. Ja się w gównie grzebać po prostu nie lubię. Możecie mnie za to zhejtować, tak mam. Trafiają się, ten to jest pół biedy, bo to była zaschnięta, wyschnięta, odparowana kawa na tacce. Tutaj to można powiedzieć, że było jeszcze w miarę. Ale sami widzieliście u mnie na filmach, jak to potrafi, słuchajcie, wyglądać. Dobra, koniec marudzenia. Odpalamy. Ja w ogóle jestem ciekaw waszej opinii, chociaż znam wasze opinie, bo nieraz pisaliście, jak oglądacie te jakże czyste ekspresy czasami u mnie. Co na ten temat sądzicie? Słuchajcie pracy windy, ja przymykam gębę. Teraz się smaruje. Już przycichła, słyszycie? Ja celowo go wyłączyłem, żeby przejechał po całej długości. I odpalam. Łapie jeszcze silnik, jakieś wibracje. No ale jest zdecydowanie ciszej, prawda? To zaparzmy jeszcze kawę na czystym zaparzaczu. Jest akurat Dzida. Niech on się przepłucze. Wylejmy tą brudną wodę. Wyczyśćmy filiżankę. No ja się biorę dalej za robotę. Muszę tą windę wyciągnąć, wyczyścić ją porządnie, bo to jest w cenie przeglądu, słuchajcie. Napisać do klienta wycenę, plus mycie tacki. Słuchajcie, to nie jest tak, bo też się spotkałem z takim zarzutem, że to może pan nie myć. No nie, to tak nie działa. To może pan ekspresu nie przynosić w takim stanie. No słuchajcie, ode mnie ekspres nie wyjedzie na zasadzie, to pan tej tacki nie czyści. Nie, to tak nie działa u mnie i nigdy nie będzie tak działało. Albo robimy na tip-top, albo nie przyjmuję ekspresu. I tyle. Dobra, przechodzimy do kawy i kończymy ten przydługi wywód. Czekamy na efekt. Mocna dzida, przypominam, stoi sobie tu dumnie za ekspresem. Nawet ją trochę widać. Zadziała? Musi zadziałać, słuchajcie. Zgaśmy światło, bo ona w ciemniejszym świetle wygląda lepiej. Czyste sitko, czysty zaparzacz. Tacka nie ma wpływu na parzenie kawy. No i mamy efekt z kolejnego ekspresu z DeLonghi Magnifica S. Jak ta mocna dzida. Jaka z niej dzida, z tej dzidy. Miło się patrzy, prawda? Nie będę pił, bo szklanka brudna. Kremy sami widzicie. No i tyle, słuchajcie. Macie trik na czyszczenie tacki. To jest proszek. To jest taki biały proszek, słuchajcie. O, widzicie. Jeszcze może zapalę światło, pokażę wam. To jest po prostu taki biały proszek. Kafiza tak zwana. Coffee Clean. Ten jest jakiś włoski akurat, ale to nie musi być taki. Taki mam po prostu uniwersalny. On służy do rozpuszczania złogów z tłustej kawy. Właśnie w grupach, w których wam parzą kawę w kawiarniach, do tego to służy. Ale to mniejsza o to, nie o tym dzisiaj. Kawki, przypominam, słuchajcie, stoją tutaj za ekspresem, tylko zamówienia będą realizowane po 5-6 marca jakoś tak, bo na ten moment nie zamawiam kawy, wiadomo, chwilę mnie nie ma. Tyle z mojej strony, moi drodzy. Znowu widzę, że mi pompuje ta kamera nieszczęsna ostrością, no trudno. Tyle z mojej strony, słuchajcie, dbajcie o te ekspresy. Dbajcie, bo słowo przy ekspresach, jak dbasz, tak masz. Wiadomo, jakość tych sprzętów jest coraz niższa, ale jak im będziemy pomagać, no to będą takie problemy. I nie kręćcie, słuchajcie, tymi młynkami do oporu. To się robi po ząbku. Poczytajcie, obejrzyjcie film, który macie w opisie. Gdzieś tu może się zakładka pojawi. Tyle z mojej strony, słuchajcie. Kolejny odcinek bez dubli. Gorąco was pozdrawiam. Pozdro dla kumatych. Mówił do was Bartek. Dajcie lajka, jak się podobało. Dajcie suba, jak się podobało. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć!